Witajcie w środę rano. Jest już coraz zimniej, jak widać po stroju. Bluzeczka musi być. Nawet już zacząłem zamykać foliaka na noc, bo temperatura spadała tak do około 10 stopni. Więc no jest pięknie, słoneczko świeci, jest chłodno. Dzisiaj mam zamiar zbierać orzechy. Zresztą orzechy zbieram już od jakiegoś czasu, bo strasznie dużo ich spada. Z tym, że muszę je suszyć, bo tu cały czas spadają w tą wilgotną trawę. Nawet jak trawy nie ma, no to wiadomo, tu jest wilgotno, są liście. Trochę już tych orzechów nazbierałem, oczywiście nie sam, Sylwia mi pomagała i zacząłem je suszyć. Do suszenia tak sobie wymyśliłem, że będę rozkładał taką, to nie jest plandeka, to jest po prostu folia dachowa. Wczoraj już taką folię miałem rozłożoną i na trawie i suszyłem w niej orzechy, z tym, że jest pewna niedogodność. No o tej porze rano można byłoby już suszyć orzechy, jakby one były gdzieś w jakimś miejscu w słońcu i nie na mokrej trawie. Więc postaram się zrobić jakieś korytka takie do suszenia. Nawet tutaj mam parę takich desek, może więcej niż parę. To są te deski stare z podłogi, z których robię meble. W sensie remontuję meble te ogrodowe. Więc z tych desek zrobię sobie może ze 2 korytka, takie 120 na 80 wystarczą. Zobaczymy, jak nie, no to dorobię więcej i postaram się tak je zrobić, żeby one były po prostu w powietrzu, żeby nie leżały na trawie, bo trawa jest mokra, więc suszenie trochę słabo idzie. I zauważyłem tu jeszcze karmnik dla ptaków, który dotarł do mnie wraz z tymi deskami właśnie podłogowymi jako odpad do wyrzucenia praktycznie. To sobie szybciakiem go wyremontuję. Nawet nie będę się mocno starał przy tym karmniku, po prostu naprawię tylko dach, przeczyszczę, opalę, omaluję. Ja już widzę ten efekt, także wiem, że będzie wyglądał świetnie. Mimo tego, że nie będzie mnie to kosztowało wiele pracy, po prostu zrobię to tak, może nie na odpiernicz się, ale nie będę się za bardzo do tego przykładał, po prostu go wyremontuję i tyle. Także pod koniec filmu, jak to wszystko ogarnę, to zobaczycie ten karmnik, jak wygląda, a ja biorę się teraz już za cięcie tych desek i robienie suszarki do orzechów takiej, tak na szybko, bo tych orzechów naprawdę teraz dużo spadło, więc tak jak w zeszłym roku nie było takiego problemu, bo spadało ich niewiele i sukcesywnie tak po koszyczku dziennie, powiedzmy, no to suszenie było takie rozciągnięte w czasie, a tutaj po ostatnich deszczach tego naprawdę spadło dużo, po ostatnich deszczach, po ostatnich wiatrach, więc trzeba to naraz dużą ilość orzechów wysuszyć, więc stąd pomysł na taką suszarnię. Ja szczerze mówiąc orzechy uwielbiam, ale nie jestem w stanie też zjeść tyle tych orzechów, ile u nas tutaj spada. Więc po części te orzechy będą dla mnie, po części właśnie będą dla ptaków i tu już jeden karmnik właśnie będzie dla nich przygotowany. Kolejnych kilka to będę jeszcze robił tak, żeby na zimę ptaki miały naprawdę dobrze zabezpieczoną stołówkę. To biorę się za robotę i widzimy się, jak już będzie efekt końcowy. I zrobił się piękny czwartek. Wczoraj prace zostały przerwane przez nagłą nawałnicę, burzę, która trwała praktycznie do samego wieczora. Dopiero w nocy wyszedł piękny księżyc, rozpogodziło się. Dziś rano też było trochę pochmurnie, tak nieciekawie, ale już piękne słoneczko wyszło, a oto efekt. W sumie ja to już wcześniej nagrywałem, z tym, że mi się skasowało, więc nagrywam jeszcze raz. Wyszło to coś w rodzaju takiego łóżka piętrowego. Ta część, która jest dorabiana, ona jest tutaj ściągana. Ja ją specjalnie zrobiłem tych wymiarów tego wózka, tej mojej ławy na kółkach, żeby można po prostu było przewozić całą tą konstrukcję w dowolne miejsce, ustawiać do słońca. Jak to jest zrobione? Są tu 2 takie skrzynie, po prostu 4 deski zbite do kupy. W środku jest membrana dachowa. Akurat co miałem, to dałem. Najlepsza byłaby siatka, z tym, że jest to prowizorka, więc ja się wcale tym nie przejmuję, że to jest zrobione tak, jak jest zrobione. Jak orzechy wyschną, to pójdzie to do rozebrania.
I druga skrzynka jest zrobiona w podobny sposób. Też jest membrana pod spodem, z tym, że to już leży na tej palecie, która na tej czerwonej. A tutaj trochę tej membrany się, tak szczerze mówiąc, obawiam. Ona jest przyczepiona tutaj na zszywkach takich, jak tapicerzy używają. Ja za bardzo nie mam zaufania do tych zszywek, więc nie wiem, czy nie trzeba będzie sobie od spodu tutaj jakiś desek dokręcić. Jeżeli tych orzechów będzie więcej, no to na pewno. I orzechy mogą sobie teraz spokojnie tutaj schnąć. Na razie jest tyle, jeszcze dzisiaj nie zbierałem orzechów. Myślę, że sporo pospadało po wczorajszym deszczu, po wczorajszej nawałnicy, bo strasznie wiatr wiał, więc na pewno sporo pospadało. Także ta konstrukcja wygląda w ten sposób. Nie jest to nic skomplikowanego, nie jest to nic pięknego, po prostu ma to posłużyć teraz tylko na ten sezon, na te orzechy. Na przyszły rok to myślę, że zrobię już jakąś porządną suszarnię, tak żeby była troszeczkę na dłużej niż na chwilę, a to jest zrobione po prostu tak z odpadów, żeby było. No swoją robotę na pewno wykona, bo jakbym miał to wszystko, te wszystkie orzechy wrzucać do skrzynek, no to byłoby ciężko je wysuszyć. Ciężko byłoby je wysuszyć i poza tym nie wiem, czy mam tyle skrzynek, a tak to tutaj sobie przeschną. Ja to później przerzucę do jakiegoś worka. Mała część będzie dla mnie, większa część będzie dla ptaków. I właśnie odnośnie ptaków robiłem karmnik, naprawiałem karmnik, który jest tutaj. Do tego karmnika już nasypałem troszeczkę nasionek, słonecznika i orzechów. Niech sobie ptaszki oswajają się i tak to wygląda. Praktycznie jest tu zrobiony cały nowy dach. Właściwie do tego starego, który tutaj był, z dziurą przykręcone są nowe deski. Jak widać, nie starałem się za bardzo. Ta deska tutaj jest cięta siekierką. No bo nie chciało mi się, szczerze mówiąc, ciąć piłką. Zresztą po co? Po skręceniu opaliłem to, spaliłem tą warstwę lakieru, która była na tych deskach. Delikatnie przyszlifowałem i omalowałem. I przy okazji, chociaż miałem tego nie robić, wymalowałem sobie ten spód tutaj, ten cokół dookoła i te pionowe słupki, bo mnie trochę drażniło, że to jest takie, tu kawałek nowego, tutaj takie troszeczkę stare, więc odnowiłem sobie cały karmnik. Jak dla mnie, no to jest super. Jak zauważyłem, to pomalutku ptaszki już zaczynają szukać jedzenia, mimo tego, że jeszcze tego jedzenia dość sporo mają, bo czy słoneczniki gdzieś tam rosną, czy jeszcze jakieś zostały winogrona na drzewach, czy w ogóle robaczki, także jeszcze nie mają tak źle z żywnością, ale już widzę, że zaczęły szukać pożywienia, więc ten karmnik w najbliższym czasie będzie zamontowany przed moim oknem. I to będzie jedyny karmnik przed oknem tutaj w pobliżu. Nie chcę za bardzo tutaj dużo karmników dawać blisko domu, bo te ptaki mi się po prostu rozprzestrzenią w różne miejsca, a ja bym chciał po prostu mieć cały czas widok ptaków, które tutaj przylatują. Także to będzie jeden karmnik tutaj przy domu. I on w najbliższym czasie już tutaj powstanie na takim słupku drewnianym. Słupek mam już przygotowany, może nie przygotowany, jakby odpad, powiedzmy. Słupek, który kiedyś dawno temu kupiłem, strasznie się wykrzywił i nadaje się praktycznie tylko i wyłącznie do tego, żeby zrobić z niego po prostu taki słupek, na którym można coś postawić, bo jako konstrukcyjne drzewo nie za bardzo się nadaje. A pozostałe karmniki, a raczej chyba jeszcze jeden, no to będzie tak jak wcześniej mówiłem, na Rajskiej Polanie, no to tam będzie już taki duży karmnik, z tym, że on jest oddalony od domu o jakieś 200 metrów, no może 150 metrów, więc te ptaki będą miały jakby dwa różne miejsca i pewnie ptaki będą korzystały, część ptaków będzie korzystało z karmnika tutaj, a inna część ptaków będzie sobie korzystała po prostu w tamtym miejscu. Także to tyle na dzisiaj.
Bardzo jestem dumny z tego karmnika, szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak fajnie wyjdzie. Wiedziałem, że wyjdzie fajnie, ale nie wiedziałem, że aż tak fajnie. Tym bardziej, że jest to odzysk, nie jest to karmnik zrobiony od podstaw, jest to coś, co kiedyś funkcjonowało, miało być teraz wyrzucone, a niewielkim nakładem pracy zostało odnowione i wygląda fajnie. To tyle na dzisiaj. Ja Wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia do następnego razu.